40 kilometrów od Hoi An, między górami, znajduje się dawne sanktuarium religijne Chamów. Mae Son to hinduistyczny kompleks świątynny, który był budowany między IV a XV wiekiem naszej ery przez Chamów. Było to ich sanktuarium religijne i kiedy te tereny przejęli Wietnamczycy, to miejsce zostało pochłonięte przez dżunglę i zostało odnalezione dopiero w 1898 roku przez Francuzów, którzy od razu zaczęli tutaj robić badania i prace renowacyjne. No i w czasie wojny wietnamskiej tutaj zaczęli się ukrywać partyzanci, którzy na jednej z wież 28-metrowej zrobili sobie radiofonię. I w 1969 roku Amerykanie zrobili tutaj nalot dywanowy i praktycznie cały kompleks został zrównany z ziemią. Przedtem było tutaj około 70 świątyń, w tej chwili pozostało kilka. I od razu po wojnie zaczęto pracę, żeby jak najwięcej ocalić tego zabytku. No i przyjechał tutaj Kazimierz Kwiatkowski, który razem z Wietnamczykami rozpoczął prace konserwatorskie. I tutaj w trakcie tych prac zginęło 9 osób od niewybuchów i min, a 11 zostało rannych. Chamowie to mniejszość etniczna Wietnamu. Kiedyś tu był ich kraj, Champa. To społeczność matriarchalna, dominującą rolę sprawują kobiety. To one inicjują małżeństwa, posag przekazywany jest córkom i dziewczynki są objęte ogromną ochroną. W ich kulturze nawet istnieje takie powiedzenie: równie dobrze można zostawić mężczyznę samego z dziewczyną, jak słonia na polu trzciny cukrowej. Przy wejściu głównym jest muzeum z artefaktami i historią tego miejsca. I nasz bohater, Kazimierz Kwiatkowski, polski architekt i konserwator zabytków. Tak to jest, jak ferie trwają 2 tygodnie i chce się zobaczyć jak najwięcej.
Jesteśmy w Da Nang i będziemy jechać pociągiem do Hue. Podobno na tej trasie są najpiękniejsze widoki. Musieliśmy kupić bilety do wagonu sypialnianego, ponieważ nie było żadnych innych wolnych miejsc. Tak, tutaj. Odkryliśmy, jak wchodzi się na górę. Tutaj są schody. Ja musiałam wchodzić bez. O! Jak tam ci się wypoczywa w pociągu sypialnianym? Bardzo fajnie. Dojechaliśmy do Hue. Hue było stolicą Zjednoczonego Wietnamu od 1802 roku do 1945. To tutaj panowała ostatnia dynastia królewska. Cả nhà luôn. Ok. Đó, đúng rồi, rồi, được rồi. Rồi, giữ yên nha. Rồi, máy chia em nè. Giờ bỏ tay lên này cho em này. Po konferencji genewskiej z 1954 roku Hue zostało przypisane Wietnamowi Południowemu, a później zostało odbite przez wietnamską armię ludową i bardzo ucierpiało podczas wojny. Było bombardowane z obu stron i szacuje się, że od 80 do 90% infrastruktury zostało zrównane z ziemią.
Bardzo długo nie mogliśmy znaleźć restauracji, ponieważ w tym mieście dominują takie dania jak żabie nóżki, języki, ogony, uszy wieprzowe, ale w końcu znaleźliśmy i teraz będziemy ruszać na lotnisko i stamtąd do Saigonu, do Ho Chi Minh. Samolot jest bardzo śmieszny. Najpierw było tak zimno, że się poprzykrywaliśmy wszystkim, co tylko mieliśmy w podorędziu, a teraz robią nam tutaj saunę.